Cześć, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. Czas żniw u mnie na gospodarstwie wreszcie nastał, za chwilę jedziemy kupić kombajn, tylko że jeszcze muszę zorganizować troszkę pieniędzy, ponieważ no troszeczkę mi brakuje do tego kombajnu, a nie chciałbym brać jakichś kredytów, chciałbym zapłacić powiedzmy gotówką, przynajmniej za kombajn, bo w tym momencie mam prawie 200 000, mamy już nowy miesiąc, tak więc musiałem zapłacić raty, ale jeszcze mam dosyć dużo, o właśnie, kompostu, który mam jeszcze na gospodarstwie, nie został on wywieziony, bo po prostu trochę mi się to wszystko przeciągnęło i jeszcze mam całą partię kompostu do wywiezienia, mam nadzieję, że to mi wystarczy, jeżeli nie, to jeszcze sprzedam tą mozzarellę, o której, przesunęło fajnie, bo mnie przeciążyło troszeczkę, ale jak podczepimy przyczepę, to powinno być wszystko ok. Dobra, właśnie się zastanawiam, czy ten punkt sprzedaży to jest otwarte od godziny 9, czy czasami klamkę nie pocałujemy i będziemy musieli poczekać. To się okaże, jak nie, no to wrócę tutaj, ewentualnie sprzedam jeszcze mozzarellę z bawołów, bo tego jeszcze nie sprzedałem w ogóle, to jest zrobione, ale na razie tego jeszcze nie sprzedałem, tak więc tam podejrzewam będzie z jakieś 20 000, ale to też jeszcze mi chyba będzie za mało, jeżeli chodzi o kombajn. Jeżeli chodzi o kombajn, to zdecydowałem się, że kupię kombajn, co do którego od samego początku myślałem, że tutaj będzie idealny na tą serię. Oczywiście rozważałem tylko i wyłącznie o klasie. Nic poza tym, tylko i wyłącznie klas, bo twierdzę, że klas będzie tutaj bardzo fajnie pasował do tego gospodarstwa. Oczywiście sprawdziłem kilka modyfikacji i no też myślałem nad różnymi modyfikacjami. Ostatnio też fajne triony się pokazały na ModHubie, tak więc myślałem również nad tym, ale doszedłem do wniosku, że ten Evion, który jest w podstawce, no powinien być gdzieś na mojej serii. I jeżeli nie na tej serii, to na jakiej? W przyszłości ewentualnie. W związku z tym kupujemy tego podstawowego Eviona. On chyba kosztuje około 230 000. Sam kombajn, tak? Bo jeszcze trzeba później przystawkę, znaczy header dokupić, wózek, ewentualnie przystawkę do kukurydzy, ale to za jakiś czas. Poczekajcie, bo znowu się pomyliłem. Do Tartaku chciałbym pojechać. W sumie do Tartaku, wow, ale się ciężko jedzie. Do Tartaku należałoby też pojechać i wrzucić te dodatkowe kłody, które tam leżą, bo jest już teraz dosyć dużo miejsca. No ale dobra, teraz są żniwa, tak więc przynajmniej w tym okresie żniwnym to tam chyba raczej nie pojedziemy. Chociaż tak naprawdę na sam początek mam 4 pola do wymucenia, ale to nie są duże pola. Zaraz tu będziemy przejeżdżali chyba koło tych 2 pól, nie, to nie tutaj. I to są 2 małe pola z rzepakiem i 2 pola z pszenicą, które kupiłem. Ewentualnie zrobimy jeszcze jakieś kontrakty, bo jest bardzo duże pole z jęczmieniem i fajnie by było zrobić już to własnym sprzętem. W związku z tym nie trzeba będzie wynajmować. Tutaj zrobiłem, o właśnie na tym polu tutaj obok, kontrakt na orkę i dzięki temu dosyć dużo zarobiliśmy. Też sprzedałem dużo tego kompostu. To też był bardzo dobry pomysł i no oczywiście będziemy kontynuować, tylko że teraz nie będę miał aż tak dużo słomy. Nie, mam jeszcze jedno duże pole z owsem. Zapomniałem w ogóle o tym polu, bo te pole jest... Uwaga! O, właśnie się tego obawiałem, jak zrobiłem błąd, że najpierw ściągnąłem sprzedałem to, co miałem z przodu. Jaka jazda! To już drugi raz coś takiego mi się zrobiło tutaj. Dobra, okej, wreszcie mnie tutaj doważyło z drugiej strony. Wow, zobaczcie. No nie wiem. Kurczę, i w ogóle nie panuję nad tym, co się tutaj dzieje. Trzeba będzie chyba odczepić. Zdecydowanie, dobra, odczepimy to i ewentualnie wepchniemy to tam, bo... Ale nie to odczepi. Nie to chciałem odczepić. Przewróci się przyczepa? Przewróciła się. No dobra, to przyczepę później przestawimy do transportu zboża. Bo chyba rzepak to tam przyczepą będziemy transportowali. Nie przewiduję, żeby to było jakoś wybitnie dużo tego rzepaku. Nie podejrzewam. Dobra. Bo tutaj te 2 pola są niewielkie. Dobra. W sumie wiecie co? Ja te pasy odepnę. No, zagadałem się. I to drugi raz już miałem taką sytuację, bo już kiedyś tutaj sprzedawałem podobnym takim składem. Jechałem. A to chyba było na live'ie. Wtedy miałem podobne sytuacje jak teraz. Że mnie przeważyło po prostu, jak odczepiłem przód, znaczy sprzedałem z przodu ten kompost, to wtedy była dosyć podobna sytuacja, tylko że chyba
jakoś lepiej wybrnąłem, bo teraz to jest skandalicznie słabo. No ale dobra, musimy to sprzedać. Jeszcze muszę przyczepę. Ła, nie uciekaj mi! Nie uciekaj mi! Dobra, muszę to podepchnąć teraz. Ale co ciekawe, to nie spadło z tej przyczepy, mimo tego, że pasy odpięłem. Ciekawe jak to podepchniemy. Udało mi się. Udało mi się tam podepchnąć. O, ale się odbiłem od tego. Dobra, trochę dobra, okej. To teraz może zaczniemy od tego, czy się uda jakoś to załadować? Podczepić się uda ten hak? Coś tam chyci? Czy nie? No nie. Trzeba będzie dobrze to jednak podjechać. Dobrze, ja się tu jeszcze pobawię trochę, bo to jednak będzie z tym zabawą, ale to nawet dobrze, bo do 9. A nie, no sklep chyba powinien być otwarty. O tej porze, bo tam nie ma żadnej bramki. No to podejrzewam, że nie będzie problemu. Dobra, sprzedajmy to jeszcze. Mamy aktualnie niecałe 220 000, tak więc to jest mało. Tak więc będziemy za chwilę sprzedawali tą mozzarellę. Teraz jeszcze włączyłem tutaj robienie paszy, żeby się trochę porobiła. Bo pojedziemy na pola, to tam tutaj nie będziemy mieli czasu, żeby to ogarniać i teraz trochę więcej TMR-em będziemy karmili. Oczywiście kontrakty za chwilę wskoczą tutaj i jeszcze jedną rzecz, którą powinienem zrobić, a zapomniałem o tym. Otóż kwestia wałów, które miałem wcześniej. W ostatnich odcinkach kupiłem wał, którym mogę wałować również łąki, ale to jest taki wał uniwersalny. Mogę również wałować tym wałem pola po siewie na przykład. W związku z tym nie potrzebuję tych starych wałów i powinienem je sprzedać, a jeszcze tego nie zrobiłem. Dobra, zobaczymy jak to wygląda tutaj. Wow, rewelacja. Dobra, tak więc 250 000, ale jeszcze te wały sobie sprzedamy. Dobra, sorry tutaj, trąbią na mnie. Dobra, okej. No więc fajnie. Jeszcze tak, świnie, rzeźnik teraz przerabia, ale akurat wiecie co, pieniądze potrzebne mi są na prasę. Tak więc nie będziemy tutaj dzisiaj też wszystkiego wydawali, bo chyba header sobie kupię na raty, tak mi się wydaje. Żeby nie było tak. Ile? 252 000? Aha, no i jeszcze pobiegniemy, bo ten ciągnik podczepiłem teraz pod te wały i pojedziemy je sprzedać. O, właśnie o tych wałach mówiłem, które są tutaj. I w związku z tym trzeba je sprzedać, co nie? Te wały. Dobra. Tak więc lecimy do sklepu. I tam już przyczepa jest na polu. Ja przed chwilą wspomniałem tutaj o rzepaku, że będę mucił. Nie, rzepak nie. Nie mam w tym roku rzepaku. Mam słonecznik. Pomyliło mi się. Z tym rzepakiem to liczyłem tutaj na kontrakt, ale go nie miałem. W ogóle dosyć dziwnie wyglądają sytuacje z kontraktami, ponieważ ja mam tutaj takie duże pole z jęczmieniem i liczyłem na to, że tam jest możliwość zrobienia kontraktu na mucenie, a teraz mi wyskoczył kontrakt na belowanie. Co ciekawe, tam jęczmień nadal rośnie, tak więc nie wezmę tego kontraktu na belowanie. Nie wiem co. Zobaczymy, może wskoczy kontrakt taki, że tam będzie mucenie? Poczekamy, na razie nic tam nie zmieniam. Ciągnę sobie ten sprzęcik, te wały do sprzedaży i za chwilę kupujemy kombajnik. Dobra, tędy jedziemy szybko. A, i jeszcze zapomniałem tego opryska wziąć. Dobra, niech ten oprysk tutaj stoi sobie. I teraz tak, wały odepnijmy i odjedziemy sobie ciągnikiem. W sumie ten ciągnik mi nie jest potrzebny, bo ja przyczepę już sobie zaciągłem na pole, bo tam już trzeba było burty podnieść i tak dalej, tak więc przyczepa tam już stoi, a to jest nieduże pole, tak więc nie podejrzewam, żeby tutaj było potrzeba jakoś tam wybitnie dużej ilości tam, dużej przyczepy, nie? Dobra. Modyfikuj, przemaluj, sprzedaj. 8000. W sumie chyba za 8000 to kupowałem. I dobrze, teraz lecimy z zakupem, bo oczywiście nie będziemy tutaj, tak jak już powiedziałem, Evion. Ej, ale to nie takie kombajny. Nie z tej kategorii, przepraszam. Właśnie, Evionik, żadnej modyfikacji, chociaż nawet sprawdzałem, bo są Eviony już jako modyfikacje z różnymi opcjami, ale stwierdziłem w tym momencie tutaj na Hofbergman kombajn kupuję taki, jaki jest w podstawce. Tak więc to jest ten plus, że tutaj nie będzie nam ekstra lagowało, znaczy w tym sensie, że mam nadzieję, że to będzie chyba idealne takie rozwiązanie. Dobra, teraz do niego dokupimy sobie header, a wózek to może później kupimy. Dobra, w ogóle czy zakupię go? Ile on kosztuje? 52. No właśnie, bo tutaj już będzie finansowanie, ale nie chcę, żeby te finansowanie było jakieś długie, to weźmiemy sobie na 6 miesięcy. 8000 miesięcznie, szybko to spłacimy do zimy. Teraz na pewno będzie, w ogóle jeszcze mąkę trzeba zawieźć i tak dalej i mięso sprzedać ze świń,
Tak więc spokojnie, wystarczy mi. Dobra, na pół roku. I to na razie tyle. Jeszcze ewentualnie wózek dokupimy. Zakupiłem jeszcze wózek w kolorach klasa oczywiście. Zapłaciłem 7,5 tysiąca, tak więc cały zestaw wygląda już rewelacyjnie moim zdaniem. No i wreszcie będę mógł sobie tutaj przetestować na tej serii tego Eviona, bo oczywiście nim już troszeczkę jeździłem. Pierwsza moja taka reakcja, no może nie dzisiaj, bo już wcześniej, tak jak powiedziałem, troszeczkę nim jeździłem, tylko nie na żadnej serii, ale tutaj dziwna jest sytuacja, ponieważ nie ma Real GPS. Właśnie szukałem monitora, gdzie by tutaj Real GPS był podpięty, bo miałem takie wrażenie, że ten Real GPS jest we wszystkich standardowych maszynach, ciągnikach, a może w kombajnach? Nie. Może tak. Dobra. Tak więc to jest moje pole, które tutaj było kupione. 2 kawałki z pszenicą mam i owiec do wymucenia. Nie 4, tylko 3 pola. Bo trochę się zagalopowałem z tymi słonecznikami, a później mówię, jaki rzepak? Rzepak to tam był rok temu. Dobra, teraz sobie cofnijmy. Bo tutaj nie chcę wygniatać za bardzo. I tu jest, ale tutaj jest droga taka, że nie ma tutaj ruchu ulicznego, tak więc mogę sobie jeździć, kombinować, kręcić jak chcę. Dobra, rozłożymy jeszcze kombajn, zanim podłączymy sobie header. 6,2 metra i wystarczy chyba na tą mapę z nawiązką. Przynajmniej w tym momencie. Tutaj tych pól rzeczywiście aż tak dużo nie mam. Dobra, okej. Cofnijmy sobie i wyjdziemy tak, żeby rurą było od wewnątrz. Nie podejrzewam, żeby tutaj sypało jakoś wybitnie dużo, tak więc najprawdopodobniej nie będzie dużo. I teraz tak, nie będę tutaj chyba nawet korzystał z tutaj żadnego tego GPS-a. I tak tu będę najprawdopodobniej przyczepą samozbierającą zbierał. To jest tak małe pole, że to nie ma sensu nawet tego ogarniać. Czasami lepiej sobie to odpuścić, co nie? I lecimy z pierwszymi łanami tutaj na Hofbergman nowym kombajnem. Nie wiem jak ta pszenica będzie tutaj sypała, zaraz sobie włączymy. Pod F1 chyba jest. Tak? Tu będzie pokazywało nam powierzchnię i ewentualnie jak tutaj plonuje, tak? Widzę, że teraz na 10 tutaj ton z hektara. Można by sobie włączyć i to będzie cały czas na stałe w lewym górnym rogu. To jest oczywiście nowy feature, z którego no tak nie do końca jestem przekonany, że to tam pokazuje tak jak powinno pokazywać, bo czasami mam takie wrażenie, że coś tam sobie wymyśla, jakieś teorie i coś tam okłamuje mnie. Natomiast, no jak widzicie, tutaj pole jest niewielkie, te ścieżki technologiczne tutaj spowodowały, że no jestem trochę stratny. Na tym polu nie będę tutaj chyba używał ścieżek technologicznych. Ewentualnie będę próbował używać modyfikacji do robienia ścieżek technologicznych. Tylko że to będzie wymagało, abym miał siewnik, standardowy siewnik do tego. I oczywiście uprawowy siewnik. No ale to jest przede mną, tak więc tego typu rzeczy mogę sobie jeszcze zrobić. Chociaż na tym polu to będzie ciężko tutaj ogarniać. I generalnie no nie mam takiej potrzeby, żeby na każdym polu były ścieżki technologiczne, nie? Tak więc tego nie będę też tak stosował. Dobra, i już praktycznie objechaliśmy, ale nie będzie tak źle, bo mi się wydawało, że tutaj nie będzie w ogóle tej pszenicy w tym zbiorniku. Ten zbiornik też nie jest jeszcze jakiś taki wybitnie duży, ale wydaje mi się, że na tą serię spokojnie wystarczy. W sensie, że nie ma tutaj potrzeby na razie większego kombajnu, zdecydowanie. Chociaż niektóre tutaj pola są dosyć duże i w przyszłości najprawdopodobniej może będzie jakiś inny kombajn, większy, ale to zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jak się tutaj ta mapa będzie rozwijała, co nie? Tak więc wreszcie możemy sobie tutaj oficjalnie Evionem pojeździć w Farming Simulator 25. Fajnie jest, że Giant zareagował na to, że właśnie ten Eviony są teraz w rodzinie klasa. Różne opinie się słyszy na temat tych Evionów, bo podobno w Chinach klepane i tak dalej, ale tutaj w grze to chyba nie ma żadnej różnicy. Natomiast w środku jest rzeczywiście, no oczywiście widać, że to jest taki nowoczesny kombajn i tak dalej i w ramach zrobiony dla Farming Simulator 25, w związku z tym ten model jest naprawdę fajny i tak dalej. Jest też takie wrażenie, że jest dosyć ciasnawo. Jak się przyzwyczaiłem do tych większych klasów, to tam jest troszeczkę tak
powiedzmy, no więcej miejsca, ale tutaj jest za to widoczność, bardzo dobra widoczność, w tym sensie, że wszystko widzisz, co tu jest przed polem, przed tobą, może nie przed polem, ale przed tobą, w związku z tym nawet można sobie fajnie tutaj w farmingu pojeździć z kabiny. No rzeczywiście szerokość tego headeru nie jest jakaś wybitnie duża, ale 6.2 to jest już naprawdę, to już jest wystarczająco. My jesteśmy po prostu grając w farminga trochę przyzwyczajeni do tego, że mając tam, nie wiem, 10 hektarów kupujemy kombajn, który jest naprawdę no, o wiele, wiele za duży na tego typu areały, nie? Na tego typu wielkości gospodarstwo to nie. Nawet podejrzewam, że ten kombajn jest za duży w tym momencie na to, co ja tutaj mam. Na te areały. I gdybym miał tutaj rzeczywiście kierować się jakąś ekonomiką, to bym chyba wybrał jakiś mniejszy kombajn nawet. Chociaż nie, no ten Evian jest akurat powiedzmy, że mam zamiar tutaj zainwestować w pola i w związku z tym już kupuję taki kombajn, nie? Zresztą w farmingu nie ma za bardzo wyboru, żeby jakiś mniejszy kombajn był, co nie? Oczywiście na modyfikacjach jest troszkę tych kombajnów, tak więc jest ok. Jeżeli chodzi o zbiornik, to on tutaj jest nawet spoko, ta wielkość. Jak na te areały i takiej wielkości pola, jakie aktualnie mam. Mam jedno większe takie pole, no w sumie dwa takie większe pola. Ale tam jest akurat w tym momencie soja zasiana i owies. Na tym owsie to troszeczkę tam więcej popracujemy. Natomiast tutaj jak widzicie, przejechałem dookoła 2 razy i koniec pola. Nawet nie będzie pełnego zbiornika. Idealne pole i idealny kombajn, żeby zrobić odcinek. Co nie? Ale tutaj pojeździmy i za chwilę będzie koniec. Oczywiście za chwilę... Ej! No bo tak, wygniotłem jeszcze. A mogłem z tamtej strony sobie podjechać. Dobra, jednak wyładuję tutaj zboże, bo od razu z tego pola pojadę na drugie pole i... O właśnie. I podejrzewam, że na tamtym polu, które jest troszeczkę większe... Nie, tamte jest większe. To może będzie fajnie, żeby mieć pusty zbiornik i może cały zbiornik sobie tam ukosimy. Więc tak to zobaczymy, jak to będzie. Tu jest tylko i wyłącznie ta przyczepka. Fajnie wysypuje też długo. No i mam pierwszą pszenicę. Zastanawiam się, czy by od razu to nie zawieźć tutaj na młyn, bo tu jest młyn blisko. I chyba tak będzie, że ja tą przyczepę zatargam od razu tutaj do młyna wywiozę. W tym sensie to by było dobre chyba rozwiązanie, co nie? Oczywiście trzeba będzie zebrać tą słomę. I teraz się zastanawiam, czy od razu już inwestować w prasę. I chyba tak będzie, że już w następnym odcinku kupimy sobie prasę. Dlatego fajnie, że jeszcze mam te 17 000. Sprzedam dzisiaj mięso, bo mam jeszcze dosyć dużo mięsa ze świń, chociaż jeszcze tam rzeźnik pracuje nad świniami. Tak więc to też sprzedamy. I ewentualnie kupimy prasę rolującą chyba. Weźmiemy sobie na okrągłe belki w tym sensie i kupimy ją po taniości. Jak najtańszą prasę. Mam już tu w sumie wybraną tą prasę. Nie wiem tylko, czy czasami jeszcze nie zmienić zdania, bo ta prasa już była bardzo dawno wybrana. Jeżeli chodzi o prasę kostkującą, to na razie mam tutaj też taki pomysł, żeby tu była prasa malutka na malutkie kostki. Dlatego robię coś takiego, że prasę będzie na okrągłe belki, bo kostki będą małe. To będzie ten mały klas. I na razie też nie kupuję, w tym roku nie będę w ogóle prasował na te małe belki, z racji tego, że w tym momencie ja jeszcze gram na takiej wersji, która na przykład nie za bardzo jeszcze ogarnia te małe belki od tej prasy, od tego klasa, ponieważ to musiałbym zainstalować nowszą wersję tej mapy, a z mojej perspektywy, tak jak już to kilka razy mówiłem, nie ma sensu na razie, żebym ja tutaj sobie zamieniał wersję mapy. To zrobię, jeżeli będę już przechodził na inną wersję mapy, to wtedy sobie oczywiście najprawdopodobniej w następnym sezonie zakupimy te małe kostki, bo one mają też sens w kontekście, na przykład gdybym chciał tutaj hodować konie i też jest ułatwieniem z racji tego, żeby pościelić, nie wiem, u kur, czy też nakarmić kozy, to nie trzeba tam zawsze tym ciągnikiem jechać i gdzieś tam te siano, czy tą słomę wrzucać do kóz. Może tam u kóz to nie jest jakiś problem, ale u świń to jest już problem, tak więc fajnie by było mieć mniejsze kostki.
i tutaj w obrębie gospodarstwa jak najbardziej będę je wykorzystywał, ale to nie jest na ten moment jakieś tam wybitnie potrzebne, no i nawet w tym momencie byłoby troszeczkę problematyczne, ponieważ tak jak powiedziałem, ta wersja, mamy tutaj możliwość przechowywania tych małych kostek, ale standardowych kostek, co nie? A ja chcę kupić prasę, która robi troszeczkę chyba mało standardowe te kostki, one są też małe i w związku z tym musimy, pewnie dobrze orientujecie się, o czym tutaj mówię, bo osoby, które grają na Hofbergman dobrze wiedzą, o jaki magazyn tu chodzi, ten, który jest tam koło kur i on akceptuje tylko chyba standardowe małe kostki, a nie takie, jakie są tutaj w modyfikacji, którą ja chcę mieć i pewnie większość z was, którzy grają na Hofbergman, to pewnie też korzystacie z tej modyfikacji na małe kostki. To jest taka prasa z klasa i chyba przyczepa do tego, tak więc to jest fajny taki zestawik. Dobra, ja tutaj wymucę wszyściutko, żeby nie było. Okej, która jest godzina? 9:30, zobaczcie jak szybko tutaj poleciało wymucenie. Okej, i rozładujemy się. Rozładujemy się i tak jak powiedziałem, z racji tego, że tu jest młyn, o tutaj młyn, to ja to zboże mam zamiar zaciągnąć od razu do młyna i przerobić to na mąkę. Pszenicę owszem będę potrzebował, chociaż mam jęczmień, z kontraktu zostało, ale muszę wziąć pod uwagę, że potrzebuję albo pszenicy, albo jęczmienia do to, żeby robić paszę dla świń, więc to z tamtego drugiego pola ewentualnie podejrzewam, że będzie trochę więcej niż tutaj, niż ta jedna mała przyczepka. Dobrze. Fajny kombajnik, mi się podoba. Jest mały taki. I tutaj na tą serię, na przykład na takim polu, to jest ten duży plus, że jest mały kombajn, nie? A tutaj na tej mapie ja mam zawsze takie wrażenie, że może niekoniecznie na Hofbergman takimi bardzo małymi sprzętami, ale no takimi średnimi. Małe do średnich. Zawsze preferuję. Tutaj raczej nie widzę jakichś dużych maszyn. Dobra. Fajnie. Tak więc za chwilę tutaj przyjedziemy. Chyba wiecie co, może nawet pojadę teraz na owies. Mucić owies, bo jak zacznę mucić owies, to włączę sobie pracownika, niech pracownik muci tam. Okej, taki chyba pomysł byłby najlepszy. Tak, chyba tak zrobimy, że pojedziemy teraz na pole, gdzie jest owies i w związku z tym będę mógł tam puścić pracownika, a w międzyczasie tą przyczepę sobie odciągnę i zawiozę to do młyna i przytargam tą dużą przyczepę tam, którą mam. Właśnie, nie sprawdziłem, czy ta rura wystarczy. Nie, ona wystarczy. Jest wysoki. Nie, bo Evian jest ten. To jest wysoki kombajn jednak. Teraz tak. Dobra, fajnie, że mi tu ustąpili. Widzą, że tutaj poważna maszyna jedzie. Tak więc zatrzymali się i mkniemy sobie. Nie wiem, czy pod tą górę podjedziemy. Nie no, podjedziemy, tylko kwestia jest tego, z jaką prędkością. Tu jest ta mordercza góra. Fajnie. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Zacząłem żniwa. To jest fajna rzecz. Nie będą one tutaj długo trwały, bo tak jak powiedziałem, nie ma tutaj dużo pól do mucenia. W następnym roku mam nadzieję, że będzie ich więcej. Będziemy dokupować jednak te pola, bo trzeba jednak skupić się na tym, żeby bić paszę dla zwierząt, a z drugiej strony no jednak nie można być tak, że tutaj nie będę miał 4 pola tylko i do tego kupuję kombajn jakiś taki za 200 000, no to nie ma sensu. Jak już kupiłem porządny kombajn, bo wcześniej miałem ten dederowski forsheet, no to byłem nawet zadowolony, że mało tych pól miałem, ale teraz, kiedy mamy taki fajny kombajnik, to oczywiście jak najbardziej możemy zainwestować w kilka pól. Być może jeszcze kupimy jakieś pole w tym roku. Jeszcze może będzie tego typu sytuacja. Zobaczymy, jak tu będzie kwestia z kontraktami. Zobaczymy, ile na kontraktach zarobię. Za chwilę zresztą puszczę Zetorka, bo jest jeden kontrakt na kultywatorowanie. Tak więc w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.